Janusz Korwin-Mikke jest naszym gościem. Dobry wieczór. Kongres Nowej Prawicy. Czy to jest jakieś odniesienie do Kongresu Kobiet? Nie. Nie. Tak, przepraszam, myślałam, że... Panie Januszu, bo pan ma zdanie na temat Manify. I wyraźnie. Manify, no to ja sobie wziąłem na parę dni przedtem, przypadkiem zupełnym, wziąłem taką gazetkę wydaną przez nich. Stwierdziłem, że to nie jest żadna walka o prawa kobiet. W tej gazecie było 15 artykułów, z czego 12 o walce z Kościołem, 2 o walce z religią mężczyzn, a 1 tylko o prawach kobiet. No to może to dotyczy praw kobiet, może ta walka z Kościołem jest im do czegoś potrzebna. No nie wiem, to o ile wiem, o wiele więcej kobiet chodzi do kościoła niż mężczyzn, więc to trochę dziwnie brzmi, nie? No ale nie tych, które były na Manifie. No to trudno, no to... Ale ma pan coś przeciwko Manifie? O ile wiem, nie ma nakazu chodzenia do kościoła. Tak. Znaczy, to jest tak, że co roku niby pan jest gdzieś z boku, ale rok w rok, kiedy te dziewczyny urządzają manifestacje, czyli manifę, to pan prędzej czy później tak to ostro skrytykuje, No że te dziewczyny pana wręcz nienawidzą. Nie tylko dziewczyny, bo jeszcze tak, feministki. panowie Nie, też tam są. to jeszcze nie żadne dziewczyny, tylko feministki. Nikt jeszcze nie udowodnił, że feministka jest kobietą. Tak samo jak działacz związkowy na ogół nie jest robotnikiem, tak samo feministka nie jest kobietą, to jest działaczka. To jest zupełnie co innego. Ale jak to nie jest kobietą? Przepraszam, nie No rozumiem. ja w każdym razie do łóżka bym jej nie wziął na wszelki wypadek. Aha, czyli kobiety oceniamy po tym, czy można je wziąć do łóżka. Tym się różni kobieta od mężczyzny. Mnie by pan wziął do łóżka? Co? Mnie by pan wziął No nie, jest pan jest feministką, także... Czyli mnie też się Ty nie jesteś nadaje. feministką? No To już ja czegoś- zostało Aha, zdecydowane. Pani nie robi wrażenia, powiedziałem, Zostało że nie wiem. zdecydowane, czyli ja też nie jestem kobietą. Powiedziałem, że Wiecie, nie wiem. to ja się może nie będę odzywać, bo tak myślę, że jako nie kobieta to właściwie nie mam zdania, ale pan Piotr jest na Skype'ie, może on nam doradzi. Dobry wieczór, panie Piotrze. Dobry wieczór. Pan jest po której stronie, panie Piotrze? Jeśli tutaj trzeba o strony, a zdaje się, Ja nie jestem trzeba. tutaj zdecydowanie po stronie pana Janusza. Bo? No dlatego, że uważam, że kobiety no zdecydowanie za bardzo tutaj próbują pokazywać swoje jakby prawa. My przecież doceniamy kobiety, my kochamy kobiety. Naprawdę te wszystkie różne manifestacje nie są potrzebne. A to jak pan myśli, po co one to robią w takim razie, skoro to nie jest potrzebne? No po coś im to chyba do szczęścia jest potrzebne, bo by nie wychodziły. No robią, bo lubią. To znaczy w dzisiejszych czasach moim zdaniem kobieta próbuje być kompletnie niezależna, ale moim zdaniem wynika to z czegoś innego. Kobiety dzisiaj muszą pomagać tak naprawdę nam, mężczyznom, w dzisiejszych czasach, trudnych czasach, w pracy, w tym, żeby utrzymać nasze rodziny. No i niestety to rodzi jakby w kobietach to, że no, tą całą niezależność, prawda? Panie Piotrze, czy feministka nie jest kobietą? Ja myślę, że tutaj jest problem językowy, tak? No, No wie feministka, pan, no jak ma piersi, ma twarz kobiety, rodzi dzieci, ale jest feministką, to kim jest? No Kim jak jest? urodzi dziecko, to jest Ale jakiś pana wrócień Piotra dowodu. pytam, jeśli można. Panie Piotrze, kim jest taka osoba? znaczy, Jest człowiekiem? Jest człowiekiem, jest Jest kobietą. człowiekiem. Ja myślę, A, to że super. oczywiście, jak to najbardziej. Piotrze, Aha. Piotrze, a masz żonę albo dziewczynę, jakąś partnerkę? Mam partnerkę, w przyszłości moją żonę, niedalekiej przyszłości. I ona się na ciebie nie obraża, jak mówisz takie rzeczy? Nie masz potem problemu, czy nie będziesz miał jakiegoś kłopotu, że ona posłucha tego programu, spotkasz się gdzieś z nią, ona ci powie, stary, co żeś ty wygadywał po prostu, jakie głupoty mówiłeś? Nie no, myślę, że nie będzie robiła mi tutaj problemu w związku z tym. Po prostu uważam, że kobiety w dzisiejszych czasach potrzebują niezależności, potrzebują takiego własnego rozwoju, tak, ale kobiety, przecież my szanujemy kobiety, my traktujemy je bardzo poważnie i naprawdę Okej. my mężczyźni też nie wychodzimy jakoś na ulicę, prawda, i nie skandujemy, że no jesteśmy niezależni. Okej, to była opinia Piotra z Torunia. Grzegorz Rabka-Zdrój, kolejna osoba połączona z nami na naszym Skype'ie. Dobry wieczór, Grzegorzu. Jesteś tam po drugiej stronie? Jestem, dobry wieczór, witam. No i ty jesteś za czy przeciw? Ja zdecydowanie nie podzielam zdania i opinii ani pana Janusza z całym szacunkiem, ani
pana Piotra. W ogóle panowie, czego wy się boicie, skoro uważacie się za mężczyzn 100%? Gdzie tkwi problem? Dlaczego Ale nie ale dacie kto dziewczynom, panu powiedział, że kobietom ja się czegokolwiek wypowiedzieć się boję? same? Wypowiedzieć się same tego, co potrzebują, jakie mają problemy, jakie mają oczekiwania. Ja nie widzę w ogóle żadnego powodu, żeby za nie decydować, czy mają wychodzić na ulicę, czy nie mają A czy wychodzić ja na chcę o tym ulicę. decydować? Proszę pana, ustalmy. Czy ja powiedziałem, że Bardzo czegokolwiek boję? przepraszam, ale słyszę tutaj takie wypowiedzi, że my mężczyźni szanujemy kobiety i my generalnie zmierza to do tego, że my wiemy lepiej, co one potrzebują. Ale Zupełnie dlaczego się z tym nie szanowanie zgadzam. kobiety ma oznaczać, że wiemy lepiej, co one potrzebują? My je szanujemy, bo powinniśmy je szanować. No to jest jakby naturalne, natomiast również naturalne jest zupełnie, żeby wypowiadały się za siebie. Mają prawo się w ten sposób wypowiadać. To, że my nie Grzegorz- wychodzimy na ulicę, widocznie my nie czujemy problemu, my go nie mamy. To, Grzegorzu, że one a wychodzą taka- na ulicę, tego się pod dywan zamieść nie da. O tym należy rozmawiać i to z szacunkiem do nich, wydaje mi się, a nie z pozycji, że my i tak wiemy lepiej. To miłe, co Jestem mówisz mężczyzną, mam dla mnie dzieci, jedynej żyłem z kobiety, która kilkoma tutaj siedzi. kobietami Poczekaj chwileczkę, i Grzegorzu. Zupełnie nie zgadzam się z panami. Piotr powiedział, że kobiety za bardzo próbują pokazać swoje prawa. Czy ty rozumiesz, co to znaczy? Nie, ja tego zupełnie nie rozumiem. Każdy ma prawo wskazywać na swoje prawa, zarówno mężczyzna, jak i kobieta. No, nie rozumiem w ogóle tego toku rozumowania. Ja nie obrażam się o to. Ja mogę się nie zgadzać z pewnymi poglądami tych pań, ale nie obrażam się o to, że one Manifestują. głośno wyrażają te poglądy. Panie Januszu, a gdzie powinno być miejsce kobiety według pana? Nie rozumiem. Takie miejsce, jakie sobie zajmie. Tak samo jak mężczyzna, nie? Czyli to nie jest tak, że pan mówi tym, nie powiem dziewczynom, feministkom, tak? Tak je nazywajmy, które były na tej manifestacji. Nie że wy kobietom. do Mówmy na nie domu, nie kobietom. Nie kobietom, Nie tak? Znaczy, kobietom. chcą, niech robią, Ale rozumiem. jak feministki chcą sobie maszerować, to niech sobie oczywiście maszerują, tylko proszę pamiętać, że nie wolno kłamać. Bo na przykład wielce dostojna, wielce czcigodna pani Wanda Nowicka, marszałek Sejmu, bezczelnie kłamała, jest to oszustka. A gdzie tam jest kłamstwo? Która kłamała, Na która czym mówiła, polegało? że ta manifestacja wcale nie jest przeciwko Kościołowi. Podczas kiedy oczywiście, jak już mówiłem po tej gazetce choćby, ta pani powinna być ani moment dłużej marszałkiem Sejmu, bo to jest po prostu oszustka. Oszuści na stanowisku marszałka Sejmu no jednak nie powinni występować. Także pamiętajmy, jeżeli feministki mówią, że chcą robić manifestację antykościelną, to nie są feministki, tylko antyklerykałki. Bardzo proszę, niech sobie robią taką A manifestację. to, że kobiety w Polsce za tę samą pracę dostają mniej więcej 20% mniej No to pieniędzy jest- niż no tak. mężczyźni, to można o tym mówić głośno, czy nie Ale wolno? oczywiście, to Można, jest dowód, tak? że kobiety się nie nadają do pracy. No jak to? To jest element. Ja chyba już powinnam wyjść na tym etapie. Państwo, Ale ty nie dostajesz Czyli, że my 20% nie, czyli, że my ode nie mnie. jesteśmy, a skąd wiesz? A skąd wiesz? Czy my nie jesteśmy równym duetem? Proszę panią, Czyli jest Roman jeżeli oraz ja, jest- nie kobieta, feministka, Proszę panią, która się nie nadają do pracy, Proszę panią, tak? pani mnie zaprosiła do studia, więc niech pani łaskawie wysłucha, co ja mam do Słucham, powiedzenia. słucham dobrze? z uwagą. Otóż, proszę pani, jeżeli ludzie, mężczyźni niscy zarabiają w NBA, w Ligi Koszykówki Amerykańskiej o 20% mniej niż wysocy, to znaczy, że się mniej nadają do pracy. Ale nie jest jeżeli tak kobiety, akurat. i pani mnie przerywa, jeżeli kobiety zarabiają o 20% mniej, jeżeli to jest prawdą, to znaczy, że że o kobiety do tej 20% pracy... się mniej Proszę panią, nadają. jeżeli ja mam pracownika i jednemu płacę mniej, a drugiemu gorzej, więcej, znaczy, że ten drugi jest lepszym pracownikiem. Jeżeli feministka twierdzi, że kobiety zarabiają o 20% mniej, to ona udowadnia, że kobieta się o 20% mniej nadaje do roboty. No to jest Słyszę proste i dzwonek oczywiste. telefonu. Aniu, jesteś z nami? Halo? Dobry Słuchamy wieczór, cię. Aniu. Halo, dobry wieczór. No wiesz, Chciałam dwa słowa powiedzieć, jeżeli Proszę można. bardzo. Halo? Tak, Tak, czekamy, słuchamy. słucham.